Cześć. Dzisiaj kilka słów o technologii kotew spiralnych. W naszej praktyce często spotykamy się z iniekcjami w starych obiektach ceglanych. W takich obiektach bardzo często występują różnego rodzaju spękania ścian. Najczęściej mają one przebieg pionowy, są to spękania w okolicach nadproży, otworów drzwiowych, jakichś sklepień łukowych. Do naprawy tego typu defektów na starych obiektach polecamy system kotew spiralnych, która nazywa się Izopres Anchor. Takie kotwy spiralne występują w kilku średnicach. Podstawowym zadaniem kotwy spiralnej jest spięcie dwóch rozdzielonych pęknięciem fragmentów muru. Należy pamiętać o tym, że kotwa przenosi siłę rozciągającą wzdłuż osi, która jest położona w ścianie. Należy pamiętać o tym, zresztą zalecamy to przy każdym przypadku wzmacniania takich kotew albo rozmowy na takie tematy, że oprócz wklejenia kotwy spiralnej bardzo ważnym elementem wzmocnienia całej ściany jest jej zespolenie poprzez zainjekowanie rysy czy pęknięcia, które powstało. Ona czasami jest bardzo małe, o bardzo małej rozwartości, czasami jest kilkumilimetrowe lub liczone nawet w centymetrach. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby to pęknięcie wypełnić na przykład metodą iniekcyjną zaczynem cementowym po to, żeby dwa rozdzielone pęknięciem elementy ściany z powrotem pracowały jako jedna sztywna tarcza i przenosiła naprężenia takie, jak ściana powinna przenosić. Jeśli chodzi o kotwy, one są dostępne albo w rolkach o długości 10 metrów. Jeśli ktoś ma kilka sztuk do wklejenia, są też odcinki jednometrowe. Odcinki długości 1 metra wynikają z tego, że najczęstszym przypadkiem, jeżeli mamy pęknięcie, należy wkleić taki odcinek w ten sposób, żeby na lewo i prawo od pęknięcia kotwa obejmowała 50 cm ściany, tak żeby była symetrycznie wklejona na pęknięciu, żeby siły rozciągające, które ta kotwa ma przenieść, były takie same przyłożone z jednej i z drugiej strony. Do systemu kotew spiralnych mamy cały szereg akcesoriów pomocniczych. Na przykład kotwy Izopres Anchor polecamy mocować na zaprawę dedykowaną do tego celu, czyli Izopres Anchor Mortar, dostępną w opakowaniach 15-kilogramowych, co mniej więcej odpowiada zapotrzebowaniu na wklejenie jednego krążka, czyli 10 metrów bieżących kotwy. Jeśli chodzi o technologię wykonania takich wzmocnień, polega ona na tym, że musimy przygotować bruzdę. Taka bruzda może być wykonana w ten sposób, że wybieramy zaprawę murarską z pomiędzy cegieł na odcinku 1 metra po 50 cm na lewo-prawo od rysy. Możemy sobie pomóc bruzdownicą lub nacięciem szlifierką kątową i w wybraniu materiału zaprawy albo wykuciu cegły na głębokość 55-60 mm. Jeśli chodzi o grubość takiej szczeliny, w którą mamy włożyć kotwę spiralną, ona musi być co najmniej 4 mm większa niż średnica użytej kotwy. Te kotwy występują w kilku średnicach. Mamy najcieńszy przekrój 6 mm, przekrój 8, 9 i 10 mm. Elementem pomocniczym jest także bardzo proste urządzenie, mianowicie pompka z płaskim wylotem, gdzie po rozrobieniu zaprawy w proporcji podanej na opakowaniu, w momencie, kiedy ta zaprawa jest już jednorodna, taką prostą pompką możemy sobie zassać około litra gotowej zaprawy i po umieszczeniu końcówki płaskiej w spoinie aplikujemy materiał do połowy głębokości takiej szczeliny, to znaczy na około 3 cm. W świeżą zaprawę wciskamy przygotowany odcinek kotwy i natychmiast uzupełniamy pozostałą połowę zaprawy, tak żeby kotwa z każdej strony była zatopiona w świeżej zaprawie. Należy o tym pamiętać również, żeby przez pierwsze 2-3 dni pielęgnować takie miejsce, to znaczy nawilżać. Ścianę trzeba nawilżyć przed wykonaniem wklejenia kotwy, po to, żeby suchy mur bardzo szybko nie odciągnął wody zarobowej z przygotowanej zaprawy, dlatego że wtedy cement, który jest spoiwem tej zaprawy, nie będzie mógł we właściwy sposób się utwardzić, przehydratować, tylko po prostu taka zaprawa wyschnie. Kotwa wykonana jest ze stali nierdzewnej, w związku z tym można ją wklejać po stronie zewnętrznej budynku i po stronie wewnętrznej. Przez to, że nie jest to zwykła stal węglowa, tylko stal nierdzewna, nie ma wpływu kontakt ze starymi zaprawami bazującymi na wapnie. Jeśli chodzi o wykonanie, wykonujemy bruzdę.
odkurzamy lub przedmuchujemy sprężonym powietrzem. Jeśli takie kotwy są wklejane po stronie zewnętrznej, możemy taką bruzdę przemyć Kärcherem, przy okazji solidnie nawilżyć ścianę. Jeśli mamy tą ścianę już w stanie matowo-wilgotnym, możemy przystąpić do wklejania kotwy. To tyle, jeśli chodzi o kotwy spiralne. Dziękuję.